Tak, zaczynamy dzień z Suprą. Ta Supra? Z Kamilem i z nowymi postaciami na kanale. Ta Supra to tak na zmyłę. A to później. Pierw śniadanko. Wschód nam się z zachodem, że tak powiem, zmienił. No długo dzisiaj czekaliśmy na naszą kolejkę, co? Tak, zacząłem nagrywać rano, że chłopaki przyjechali z ciekawym wozem i nagrałem tylko tyle, bo... Tylko, że uciekłeś do Kiwego, bo tutaj też się trochę działo. Wymieniliśmy interkuler jeszcze. No właśnie, co trzeba było zrobić? Dlaczego w ogóle jakaś taka decyzja, że... Wiesz co, był troszeczkę za malutki do tego, co chcemy tutaj zrobić, ale bardzo szybko sobie z tym poradziliśmy. Mieliśmy na półce drugi, także pożyczyliśmy chłopakom i... Szybki skok do was na warsztat. 2 silikony gdzieś po drodze kupione i... Ja w tym czasie nagrałem odcinek z Kiwim, także czas dobrze wykorzystany. Przygotowane. Tutaj wiesz, to mamy w tym momencie serię, która jest zakuta, ale generalnie osprzętowo. No właśnie, co za wóz, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Supra. druga. Supra z kierownicą po prawidłowej stronie. Nasza, w sensie, którą będę miał przyjemność stroić. Tak. To będzie trochę inna Supra od tych pozostałych. Zdecydowanie. Dlaczego? To zaraz Ci właściciel wytłumaczy, dlaczego jest no tak właśnie. zrobione, ale jest generalnie... przepraszam. Budowniczy. Przepraszam. Budowniczy właśnie. To jest ten szczególny, że tak powiem, wyróżnik tego odcinka. Mianowicie, dzień dobry, zapraszamy pana. Dzień dobry, cześć. Pan się podjął budowy mini po Przemku. Tak, dokładnie, także już się wydało. Tak. Oficjalnie. Tak. Tak. My się zgłosiliśmy jako firma do pomocy panu Karolowi w tym biednym projekcie, który się nazywa Mini. Tak. Tak, a to jest okazja, żeby się spotkać i oficjalnie powiedzieć, co my tutaj robimy i kim my jesteśmy. Okej. Także nawiązując do tematu, mamy tu... Czyli nie jesteście masochistami, że chcecie robić mini? Jesteśmy, tylko ale to jesteście każdy mechanikami i to jest jeden z realizacji wiesz, dla klienta. Tuning Motorsport tak wygląda niestety, nie? Aha. Nie ma nigdy z górki, co dzisiaj właśnie mieliśmy okazję zobaczyć, że nie było z górki, także tutaj serdeczne podziękowania dla KMS-u za pomoc, bo gdyby Właśnie, gdyby jak to się stało, że wylądowałeś u Kamila? Jak to się stało? Po części przez Ciebie i filmiki, po drugie dobra... Świętujemy kolejnego klienta z Jagodowy TV. Po drugie dobre słowo w świecie motorsportu. Aha. No i tyle, no mieliśmy kawałek, bo jesteśmy z Poznania, więc przyjechaliśmy dzisiaj, no mieliśmy na początku małe problemy, bo tutaj pan inżynier tuner stwierdził, że mały ICEK, więc od razu szybko ogarnęliśmy troszeczkę większy ICEK. Coś z makiem jeszcze chyba było, co? Tak, odwróciliśmy tam mak, bo był zrobiony pod Westgate'a, a miało być pod aktuator. Co jeszcze? Okazało się po drodze, że świece 3 są pęknięte z góry, nie z dołu oczywiście. Coś jeszcze? Mateuszu, a powiedz, bo Kamil wspomniał o tym, że to będzie trochę inny projekt, ale ty to wyjaśnisz. Tak, o co chodzi? Tak, ogólnie... Czekaj, jeszcze raz, wytłumacz nam, dlaczego ta Supra jest troszkę inna od tych, które dotychczas można było oglądać na kanale. Jest to klient Polak, który jest za granicą. Auto na dniach wyjeżdża do Norwegii na pierwszy przegląd, który w tamtym kraju jest bardzo rygorystyczny. Więc, że tak powiem, z zewnątrz, możemy tu podejść z zewnątrz, to wszystko musi wyglądać na oryginał. Jako że motor, jakby cały samochód i motor przyjechał z niepalącym na jeden cylinder, nie palił na jeden cylinder po jakimś tam szybkim ogarnięciu tematu okazało się, że nie mamy totalnie kompresji na 4. cylindrze. Także ogólnie zaczęliśmy to rozbierać, że klient jest fajny i miły, stwierdziliśmy, że w sumie jak już robimy, no to włóżmy kutą korbę, włóżmy kuty tłok. Na razie zostajemy przy Twin Turbo tylko dlatego, że na pierwszym jakby przeglądzie, tym takim pierwszej rejestracji, nie wiem czy to jest przegląd, to jest pierwsza rejestracja w kraju, auto musi wyglądać z zewnątrz tak samo, więc na tą chwilę silnik jest przygotowany w ten sposób, że mamy wszędzie, gdzie się dało ARP, mamy Wiseco, korby Wiseco Boost Line, te najmocniejsze, to nie są Habimy, tylko Abimy, takie z trójkącikami śmieszne, kuty tłok, a jakie masz tutaj Carillo? macie? 8.5 został, 8.5 tak. Turbinki, jako że zostały zregenerowane, w sensie naprawione pod względem wirników, bo były lekko obśrupane. Strona zimna jest powiększona o 23%, każda, a są dwie. Nie wiem, czy to się sumuje, nie znam się. Co jeszcze? Czyli mamy zakuty motor, ale... Piec jest przygotowany, na myślę, że na spokojnie 700-800 koni, jako słupek, którego już nigdy nie trzeba rozbierać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Ogranicza nas w tej chwili wtryski, mamy oryginalne 460 JDM-owe, bo były większe od Europy i Stanów. Mamy większą pompę paliwa już przygotowaną nawet na alkohol, więc teoretycznie i fizycznie ogranicza nas kolektor, wałki, no i wtryski, nie? No i single oczywiście, bo w tej chwili jesteśmy przy Twin Turbo, także to są 2 grzejniki.
Czyli rozumiem, że rozwiązanie na jednym turbo jest lepsze. Tak, no zdecydowanie. No to chyba tego motoru jest wykorzystany w pełni, tak? Kamilu, no dobra, no to taka specyfikacja, jakie Streetowość genialna dla mnie, moim zdaniem. Streetowo genialna, bo będzie dobrze wstawać, oczywiście, nie? nawet jak będzie miał mniej mocy, mniej newta, ale to będzie wstawać pięknie, nie? A jakie mocy możemy się spodziewać? Wiesz co, bo to na tym polega ta wyjątkowość tego projektu, że tutaj mocy jakoś tak bardzo dużo też nie będzie. Nie chcę obiecywać, ale 3 takie sztuki zrobiliśmy kiedyś na totalnym stoku, nawet bez powiększania turbosprężarek, bez otwierania motoru, na 420 koni. Tylko tutaj minusem jest to, że te turbiny mają ceramiczne wirniki, więc tutaj fantazja nas nie może zbytnio ponieść z boostem, bo kończy się to tak, że te wirniki się urywają i wpadają, wiesz, w różne części silnika, wydechły, no i robi się ogólna mielonka, tak? Także tutaj ograniczymy się do boostu takie 1.3, 1.4 myślę i to będzie wszystko. To jest pierwszy rozdział, bo mówisz, że bus jedzie na zarejestrowanie i co dalej? Bus jedzie na ten przegląd, mamy nadzieję, że się uda i przejdzie go bezproblemowo. I z tego, co ustaliliśmy z klientem, auto wraca do nas w ciągu kilku miesięcy z zapasem, chociaż jesteśmy umówieni, ale na razie nie chcę po prostu zapeszać. Wraca do nas, robimy pełną wiązkę już motorsportową, wyrzucamy 2 twiny, wrzucamy jakiegoś GTX-a 3.5, 3.7, zobaczymy. Pałeczki, kolektor i myślę, że ta 7 z przodu powinna się pokazać. No i tyle, no i może alkohol, no zobaczymy. No jakby klient ma fantazję, ja szanuję to, chcę, tylko no na razie ogranicza nas. Odwiedzacie Kamila wtedy z powrotem? Tak, no dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać, bo mamy inne tematy, także mam nadzieję, że będzie współpraca. Tak, i będziemy rozmawiać, dokładnie. To jest szansa na 7 po tych modyfikacjach? Chłopaki dobrze przygotowali motor, więc to nie ma jakiejś tam opcji, żeby nie. To też nie jest filozofia, więc nie róbmy tu z siebie inżynierów, to jest 2JZ, jak to mówił pan Kiwi, jak piekarz. Upiecze chleb. Nie? Wjeżdżamy. Z ciekawostek jest cień szansy na test drogowy. Oczywiście zrobimy. Dobra. I tak już jesteśmy dzisiaj, mówiąc brzydko, w dupie z czasem, także. Ja też. Także wszyscy jesteśmy w dupie. Niech się wystroi. Dobra, wjeżdżasz? Prowadzimy cię? Dawaj. A jak to się stało, że będziecie robić mini? Jak to się stało? Jak do tego doszło? Widzieliśmy ten płacz na Instagramie i wołanie o pomoc. Nie, żartuję oczywiście. Po prostu oglądamy, śledzimy, jak chyba każdy, kto siedzi troszeczkę w tym wszystkim. I porozmawialiśmy z chłopakami, jest nas 3 i stwierdziliśmy, że w sumie napiszemy do pana Karola, czy nie chciałby, możemy pomóc. To jest zabawne, bo na tym kanale nikt nie mówi pan Karol. Pan Karol stwierdził po 4 dniach, że w sumie przyjedzie i po 2 dniach był z swoim kierowcą, panią Marleną. Tak jest. Porozmawialiśmy, dogadaliśmy się, no i wychodzi na to, że nie będzie nas. To prawda. Kiwi musi złożyć silnik. Silnik wtedy wraca do Przemka, Przemek wsadza wszystko na swoje miejsce. Tak. Auto na lawetę, jedziemy do Poznania. Tak jest. Kiedy ostatnim razem robiłeś taką słabą Suprę? Z takim piecem? No na 420 koni. 6 lat temu. Ile? 6. Naprawdę. Trochę się zmieniło od tego czasu. Wszyscy kują, robią dużo mocy. Co będzie dzisiaj najwęższym gardłem? Wiesz co, zobaczymy jak będą wstawały turbosprężarki, bo to mnie najbardziej, bo tu jest przerobiona taka opcja, że one w tym momencie nie idą jedna po drugiej, tylko idą razem. I jeszcze w wydechu tam jest taka klapa, która jest w tym momencie na stałe otwarta, więc to spowoduje, że wcześniej wstaje i no ale to zobaczymy na wykresie, jak to będzie wyglądać po prostu. Okay. No nie możemy przebić, wiesz, 1,5 bara, bo boję się o te wirniki, nie chciałbym, żeby tam się coś z tym wydarzyło. Pierwsza próba? No tak. Jakie pierwsze wrażenia? Ciepło strasznie tu jest. Paliwa pod dostatkiem? Nie, jest okej, myślałem, że te tryski nie dadzą rady, ale z tą pompą jest git, naprawdę.
pojechać. Dobra. No wiesz, tylko to boję, nie? Słuchaj, na moją odpowiedzialność. One tak idą, wiesz. Wiem. Znaczy inaczej, tak jak Ci mówiłem, jeździliśmy tym, silnik został dotarty, potem zrobiliśmy jakieś testy na seryjnym sterowniku z kontrolą AFR-u, wszystko było ok, kręciliśmy do samego końca, także no silnik 500 km ma zrobione, nie? No mów, chciałem ci powiedzieć, że już masz 4 paki przy 5 koła. No to zaraz zrobimy parę ranów. Myślę, że nasz klient będzie zadowolony chyba, co? 400 koni przy jakich obrotach już jest? Znaczy wiecie, do dołu nie ma na razie, trzeba dół jeszcze zrobić, ale wiesz co? Jakbyście założyli tylko do tego kółeczka regulowane, to ten dół, nawet jakby turbiny nie chciały zrobić, to by jeszcze tak po prostu powstał, wiesz? No BTI też by pomógł, co? No tutaj to kółkami robisz generalnie, także... Generalnie, bo przy 5000 przy 1,2 bara masz 100% otwarcia, dycha, FR i stuka, jak Zweryfikujemy. ładnie się to robi, znaczy wiesz, z dołem jeszcze trzeba to powalczyć, bo dołu nie ma na razie, no ale masz prawie 600 N tam 4, tylko że to się powinno przesunąć dotąd, nie? A w momencie, tak jak widziałeś po logu, od 4,5, tam od 5 koła jest 100% wtrysk otwarty i on po prostu dzwoni, tak? Słuchaj, no nie ma co ryzykować, nie ma co świrować, jakby. Także sugerowałbym wymianę wtrysków i możemy to dokończyć. A wymiana wtrysków coś przeszkadza w tym pierwszym przeglądzie? Teoretycznie tak, aczkolwiek to już jest kwestia dobrego humoru z pana diagnosty, z tego co wiem. To jest taka, teoretycznie wtrysk, tam jest coś takiego, że rzecz eksploatacyjna, no wtrysk może ci się zepsuć, tak samo jak są chłodnice, grubsze interkulery i tak dalej, no to jest rzecz eksploatacyjna, wymienna, więc można to zastąpić czymś lepszym. Z tego co wiemy, chodzi tylko o to, że motor musi być seryjny, czyli twin turbo. Z zewnątrz musi wyglądać na tyle oryginalnie, ile ma być. No i jeszcze do tego dochodzi to, że właśnie na czas samego przeglądu jest cały oryginalny wydech z 2 katalizatorami, ale tylko żeby po prostu wjechać i wyjechać, nie? Także to też będzie musiał założyć, nie? No ale tu będziesz miał jakieś 470, 460. No to jak już będzie paliwo... Może nawet 80. To zapowiadało się całkiem dobrze, bo przy 5000 tak, ale wiesz, jeżeli chłopaki mają nówkę sztukę motor i wiesz, nie ma co świrować. Tam zaczyna dzwonić i wtryski mamy otwarte na 100%, no to przykro bardzo, z tego nie będzie nic. Dokładnie. Trzeba... z tej mąki chleba nie będzie. O! Ewentualnie super. No dobra. Nie, wszystko jest okej, tylko... Czy ty można jeździć teraz, czy lepiej nie? Sugerowałbym tak po prostu zostawić to w takiej formie, jak jest, wymienić wtryski i dokończyć to tak, jak należy po prostu. Jak wy to widzicie, to jedzie za granicę jutro, tak? Taki był plan, aczkolwiek kwestie... Znaczy to klient podjął decyzję z wtryskami, że zostawiamy, także po prostu zadzwonimy, skonfrontujemy, zobaczymy co powie. No i tyle, no zaraz wykonamy. No to z testów drogowych nic nie jeździmy, niestety, tym lepiej. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Mogę tylko zasugerować, jeżeli auto u was zostanie i będzie zgoda na wtryski, a musi być raczej, żeby to działało, Tak, no to jeszcze zainwestujcie i kółeczka sobie wrzucicie jeszcze. Zrobimy wtedy tutaj lepsze. Jakie kółeczka? Możesz Dużo. wytłumaczyć? Aha. regulowane. Tyle. No dobra, to uznajmy, że to jest wstęp do tego odcinka. Zdecydowanie. Przydługawy, ale to jest za wstęp. duży pieniądz, to za dużo Nie, no kosztowało, szkoda, wiecie, nie ma co świrować, także to bardzo dobra postawa. Panie Kamilu, Panie jak się czujesz z tym, że do ciebie mówi na pan, Mateusz, a jestem pan Karol, kurde. Ja nie wiem, do kogo on mówi w ogóle. Bardzo niegrzeczne, to jest pozory. No dobra, to... Wypinamy autko, tak? No wypinamy, no skoro mówisz, że nie świrujemy, to nie świrujemy, ja popieram, zgadzam się. Tak jest. Wiesz jak my to mówimy? Wiesz jak my to mówimy. Meandry tuningu. Dobra, kończymy. Czemu nie mogłeś tego po prostu wystroić w takim razie słabiej, żeby no tego paliwa starczało? No tak, po pierwsze tak, turbiny są przerobione pod takim kątem, że jest zwiększony wirnik ssący, jeden i drugi. Nie mam możliwości zdjęcia boostu, bo akutator nie ma regulacji. Poprawię się, kurwa ma. Zawsze się z tym myło. To się wytnie. Poproszę to. Nie ma możliwości regulacji w dół generalnie, tak? Więc jakby no, kwestia jest tego typu, że jak tylko przekroczyć i powiedzmy 4,5, 400, 600, 700... Czyli paradoksalnie ta zmiana w tych turbinach, która została dokonana, jest teraz trochę na niekorzyść, bo nie możesz... później wstaje, znaczy wiesz, to można by było zniwelować tym, że jakbyś aktutatory przerobił, a właściwie ich cięgna i miał regulację nawet mechaniczną, to potem w sposób elektroniczny to zrobić. Tutaj takiej możliwości nie ma, ale jeżeli na przykład wiedzie kółko regulowane
do tego będziemy mieli paliwo jak należy, no to wtedy ten dół uda się zrobić trochę lepszy. Ale no generalnie to tak o 4-4200 będzie jechać. Czyli ty Tylko, ale zobacz, no to chcesz dmuchać mniej, ale mniej jak ten 1.3 nie możesz. Niecałym robi 600 N, to jest bardzo dobry wynik na 4,5 paki prawie już jest. Czyli rokuje. Tylko nie mamy paliwa, no stary, no w tym momencie masz 4,5 tysiąca odpalone wtryski na 100%. Nie no, bo można byłoby pomyśleć, to zdejść do ładowania. No nie mogę. Ale nie możesz, to jest minimum. Tak. Okej. I to się wyklucza. No, sam widziałeś, mapa jest na zero ustawiona i on sobie liniowo ładuje po prostu, tak? Także nie ma co świrować, nie ma. Panie doktorze, jakie są zalecenia? Ja bym rozmawiał z klientem, koniecznie włożył wtryski i dołożył sobie jeszcze kółeczka regulowane. I będzie igła. Na razie charakterystyka tego Twin Turbo jest jak mocny singiel. Tak, to prawda. To przy zachodzie słońca kończymy. Tak to jest. Chyba się opaliłeś. Dzisiaj tak, strasznie. No, wszyscy Czekaliśmy tutaj za 4 godziny. Szkoda, że Klańska był cały dzień. Wolno są CE36 znowu nas blokowało. Dobra, kończymy. Wracamy do tematu Supry, chłopaków z Poznania. Jakieś zmiany zaszły? Poprawki? Upgrade'y, no tydzień nas nie było, wracamy w sumie poza wtryskami, czyli tak jak Kamil tutaj doradził 630. No i zobaczymy, nie? Regulator i kółeczka. Regulator, no tak, przepraszam, no jeszcze oczywiście regulator samonastawny, no i mamy kółeczka regulowane na ssaku i wydechu, ale z tego co wiem to tylko wydech będziemy używać. No, klient dał się szybciutko namówić, jak tam jest to były obawy, że się nie uda. Nie chcę rzucać tu słów na wiatr, ale no liczę na dużo dzisiaj. Mocne 400 na razie, nie Mocne 400, ty to skromny zawsze jesteś. Powiedz mi, wszystko to, co ty chciałeś jest, czy jeszcze czegoś brakuje? No tak, no ja tylko pytanie tam coś jeszcze z ładowaniem, chłopaki poprawili, jakieś tam sterowanie boostem. Mam nadzieję, że uda się jakiś dół dzięki temu zrobić, więc wiesz, nigdy na takich hybrydach nie pracowałem, więc bardzo mi się ciężko odnieść do tego. Aha. Wiem, że górę robi, a z dołem będziemy musieli walczyć, zobaczymy po prostu. Okej, wóz się teraz co, grzeje, tak? Tak. Dobra. No, jesteśmy już po kilku przejazdach. Znaczy no mamy pierwsze takie nałożenie tego, co było wcześniej na to, co jest teraz. Czy będzie widać różnicę? No tam jest co, chłopaki poprawili podciśnienia przy turbosprężarce, co widać teraz, zobacz. Od 3300 już się zmieniło diametralnie to, co było wcześniej, więc jakby dół będzie. Na górą tendencja będzie taka, że będzie takie narastające doładowanie, więc z dołu postaram się go zrobić jak najlepsze wejście, a górą takie odejdziemy pewnie do 1.4, może do 1.5. Twoje wskazówki przyniosły efekty. To chyba będzie działać. No to co prawda wiesz, on jest jeszcze niżej zakręcony, zobacz teraz, bo do 4600 już zdjąłem nogę z gazu, a tam wcześniej mieliśmy do 5000, więc generalnej wartości zrobi lepsze w tym momencie. Więc... Najlepsze przed nami. No tak. Kompra wyszła strasznie duża w tym motorze i nam trochę dzwoni. Mamy spalanie stukowe. No i to takie Niepokojąco wcześnie. skwierczy na wejściu w wóz. Nie powinno tak być, nie? A... No bo mamy prawie 14 barów na tym, na No właśnie, o czym to świadczy, że jest taka Znaczy kompra? no motor jest doprężony, ale to tak kurde z tego co mówią chłopaki, tłoki są okej, użyte, więc nie wiem skąd. I teraz trwa dochodzenie, dlaczego tak jest. taka kompra. To jest jakieś... Znaczy taki pomysł GT na to? powinien mieć po zakłuciu takie 10,5-11, no to by było takie mega optymalne, że możesz to dmuchać, jest wszystko git. No i jeszcze mamy paliwo 9,8, więc to też nie ułatwia tematu na takiej kompresji, więc zobaczymy. Więc tu przesuniemy trochę kółeczko, tak żeby go szybciej opróżnić i zobaczymy co to da. Wydechowe? Tak. No i zrobimy przejazd, ale to wiesz, kosztem dołu w tym momencie. Tak naprawdę, no i zobaczymy. Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Było 13,9, teraz jest 13,5. Aha, czyli 40 mniej. Na seryjnym kompie Nie, no pieprzysz. przelany, nie? Czy chyba nawet jest ten, po markerze 1, co? Tak. Na razie wycofaliśmy po całości sporo zapłonu, gdzie i tak podkreślam, no na tych wartościach on spokojnie mógłby to przyjąć. Taki JZ z taką kompresją, która jest powiedzmy taka wychodzi jak nominale, no tutaj wyszła nie wiem czemu trochę wyżej i z tego tytułu jest problem i troszeczkę przesunęliśmy kółko, tak żeby się szybciej opróżnił. Zobaczymy co to. To wygląda jakby chłopaki dostali jakieś inne tłoki niż myśleli, co? No w pewnym sensie tak, ale z tego co mówią to jest 8,5 do 1, więc też takiej kompry nie powinno być też tutaj takiej wysokiej. To pamiętasz? Może dostali 10 do 1. Mojego czarnego robiliśmy, też przyjeżdżałeś tutaj, też walczyliśmy z uszczykami z takimi tematami, ale miałem tłoki 10,5 do 1, 10 do 1 generalnie, tak? Także
No mówiłeś, pamiętam, że zrobiłeś coś inaczej niż zazwyczaj. I tam miałem kompresję na uszczelce Atenie, czyli grubszej, na firingach i tam była kompresja, mówię o kompresji, nie stopniu sprężenia, 13, no tak praktycznie jak tutaj, 13,7, 13,8, 13,9, nie? Także nie wiem, nie składałem tego, więc ciężko mi się odnieść po prostu, tak? No jakby wszystko, wiesz, motor działa, podaje, wszystko jest git, no ale tak. Wyjściem byłoby zalanie lepszego paliwa, ale tego nie możemy zrobić. Na pewno, bo to by jakby już na wstępie pozwoliło nam robić już, no bo wiesz, generalnie z doładowaniem jest ok, on zaczął wstawać teraz całkiem fajnie, więc kwestia tylko dolizania tego tematu, no ale wiesz, w momencie kiedy pojawia się 1-2 bara, no to on już po prostu tak dzwoni, że... A jakie są konsekwencje tego, że pocofasz zapłony? No na pewno gorzej wstanie i zrobił mniej powera po prostu, mówiąc najprościej. My na to mamy pewne określenie. No tak, twoje słynne już. Meandry tuningu. No widzisz, miał być kurde idealnie, łatwo, pięknie i przyjemnie, no ale... No tak, daliśmy Suprze tydzień czasu jeszcze na poprawki. Teraz miało być z górki. No tylko wiesz, ciężko jest też chłopakom tutaj zarzucić, bo tak jak naprawdę wszystko jest złożone jak należy według mnie po prostu. Jest lepiej? Jest lepiej, ale jeszcze jest głośno. Jeszcze go słychać? Tak. Teraz doszło do 1,3 bara. Górą dokręciliśmy go do 5000, więc zobaczymy co pokaże. Zobacz, Karol, jaka jest różnica we wstawaniu, widzisz, i w przebiegu. To jest tak ten zapłon, tak? Tak, to jest przeważ. No mózg generalnie nie będzie miał dołu w tym momencie, tak? I tu jesteśmy w takiej trochę dupie czarnej, bo co byś nie zrobił, jesteś ograniczony przez... Albo moc, albo stuki. Po prostu, nie? No i też tutaj wpłynęło nie tylko zapłon, ale też wycofane kółko, no bo teraz on się przyspieszony, on teraz się szybciej jakby, wiesz, opróżnia ładunek, no ale widzisz jaki to przynosi efekt. Przyspieszone kółko wydechowe powoduje, że zawory wydechowe szybciej się otwierają, tak? Po prostu I szybciej się... jakby krzywka wałka wchodzi szybciej na popychacz, na szklankę po prostu i szybciej otwiera zawór w ten sposób, tak? Okej. No, Rozmowa z chłopakami. Chyba tak. Cały był po prostu spierdoli, generalnie wszystko później się dzieje teraz, nie? Znaczy mocowo niewiele, wiesz, się zmieniło tak naprawdę. No a jak teraz na słuchawie? Słucham? Jak teraz na słuchawie? No jeszcze nieakceptowalnie. Jest ciszej, ale to nie jest to, naprawdę, serio. Jaka propozycja? Wiesz co, no muszę zaprezentować dźwięki w słuchawce. Robisz dochodzenie? Znaczy upewniam się, bo po prostu już mam taki mętlik w głowie. Zawsze gdzieś nam wybijają tym punktakiem, ile zebrali, aczkolwiek tutaj no nie mogli, gdzieś jest nabite pewnie od boku, tego nie widzę. No już zwątpiliśmy, bo i sprawdziliśmy zamówienie z M-Tuningu, Tłogisem 851. Czyli takie jakbyś powinny. Już sobie porównuję, nawet tak wiesz, no wizualnie, jakby wiesz, głębokość podebrania, no i to jest nowy, który założyliśmy, a już ci pokazuje stary. Wychodzi podobny. No, to samo, nie? To są stare tłoki ogólnie. No. Jeżeli tłok miał większą cyferkę z przodu, czyli 9, ewentualnie 10, to tutaj jest więcej materiału, czyli zmniejsza się kompresja, zmniejsza się jakby komora kompresji. Więcej podebrania pod zawory powinno być, o może tak. Bo jest teoretycznie tak, aczkolwiek te w nowych tutaj, bo to jest ta seria CP, one już tutaj są przygotowane też od strony ssącej bodajże, mają większe podcięcia na zawory plus milimetr, nie? To jest z tego co kojarzę, to jest wydech, a to jest ssak, nie? Okay. Ssak ma większe, widać nawet, bo zachodzi na ściankę, ssak ma większe podebranie, ale to jest w razie W po prostu na największe zawory, nie? Ciekawe co powie nasz mistrz od Moteka. Co jest nie tak z tym samochodem według Ciebie? Kierowca nie ten. Kierowca? Taka decyzja, pan Kamil stwierdził, że wracamy kółkiem na zero.
Wymieniamy paliwo na świeże, bo paliwo ma około 1,5 miesiąca. No i zobaczymy, najwyżej będziemy się wycofywać zapłonem, aczkolwiek no ewidentnie gdzieś tutaj mamy troszeczkę za duży stuk spowodowany za dużą kompresją, która na razie w tej chwili szczerze mówiąc nie wiemy skąd. Nie? Kamil, paliwo się starzeje? Albo jest wlany jakiś syf po prostu, nie? Aha. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie zjechaliśmy zapłonem takim, że już jodze po prostu Nie powinno być tak jak jest. Tak, no nie, to tak o 5, 6, 7 stopni więcej powinno być na wejściu, nic się nie powinno dziać. No dobra, czyli co, zmiana paliwa. Działamy, no. Nie, bo będę miał więcej koni niż Supra. Ile będzie mocy? Może 600. Za pierwszym strzałem? Nie, 580, jak będzie to będzie super. Cel jest na 600, czy mówisz o finalnym wyniku? No próbujemy oszukać przeznaczenie i zrobić turbinę, która powinna robić 550, zrobić z niej więcej. Dzisiaj będziemy testować właśnie dwa paliwka. Mam tutaj VP MS109 oraz będziemy testować homologowane paliwo FIA R5.1. Jakie to oktany? 102, aczkolwiek to nie wolno się kierować tylko oktanami, tylko właśnie to jest jakby homologowane paliwo specjalnie do rajdów, które właśnie wbrew pozorom, mimo tego, że oktan wcale nie ma dużo, to robi dużo więcej niż takie zwykłe. Czy pewnie ma jakieś dodatki, tak? No generalnie dużo bardziej napowietrzone i tak dalej. Okej. Dobra, jest git. Możesz włączyć. Wóz transmisyjny dostaje darmowe paliwko. Skorzystamy z cudzego nieszczęścia. Ile było? 1/4 na dzień dobry. Panowie, poproszę do pełna. Tak jest. Szybki? 9,8. Płyn do spryskiwaczy? Nie, starczy samo paliwo. Za te trudy dojazdów z Wrocławia. Kurde, nie wierzę, pierwszy raz coś takiego mnie spotyka. Słuchaj, 9,8 Orlen. Audi będzie miała coś super. Leje, śmiało możesz ładować. Kamilu, po krótkiej przerwie wracamy. No, zmieniliśmy paliwko, chłopaki wlali setę. Okej. Jakieś tam drobne jeszcze nieszczelności gdzie znaleźliśmy, no i to będziemy kończyć. Mi się wydaje, że na tym paliwie już nie powinno być. Czyli to piszczenie, które słyszeliśmy, to No tak, tutaj to był była taki... tam urwana membranka. Taki zaworek, który... zaworek zwrotny do serwa po prostu był nieszczelny i tu był przedmuch delikatny, także chłopaki to zdiagnozowali. A czemu się tak broniliśmy przed tym paliwem 100? No to musisz zapytać Chyba chodzi o tą Norwegię, tak? no tam z tego co wiem takiego paliwa nie ma, także Właściciel auto zabiera do Norwegii i nie ma takiego paliwa, tak? dokładnie. Okej. No i No zobaczymy. to na pewno będzie na innym zapłonie niż każdego EZ, który robi, więc tutaj będzie tak delikatnie, co nie zmienia faktu, że wiesz, do jakiejś tam mocy 400 plusie na pewno dojdziemy, tylko pytanie, no na jakim buście i wiesz. Jaka ta czwórka będzie, Tak, wysoka czy dokładnie. niska? Słychać stuki? Wiesz co, nie, już jest dużo ciszej generalnie. No wiesz, taki motor nigdy nie będzie pracował tak jak z niższą kompresją, ale no jest akceptowanie w tym momencie, więc jest okej, nie? Ale widać jak góra kiśnie, co?
no zrobimy to pierwszy, wiesz. To dobry wynik wyszedł. No ta góra jest taka... Mamy tak, 1-2 bara od 3600 do 4,5, no taka charakterystyka, spróbuję to jeszcze jakoś tam wykładzić, a potem mamy 1,35 do końca, dlatego jest taki przyrost tam na górze. Spaliny są tak gorące, że musiałem oczy zamknąć. To są twiny, więc tutaj to wiesz, ten wydech tam się pewnie gotuje, tutaj niestety też nie mamy AGT wyłączonego, więc... Aha. No ale zobacz, ran za ranem mniej więcej to samo wychodzi cały czas, tak? Tylko widzisz, no 5800 i to już po prostu... Puchnie. Kręcenie tego wyżej, no wiesz, tam zrobimy trochę zapłonu, paliwo się lekko w górę zuboży, ale to widzisz co, 6 koła to nawet to wszystko, nie? Niestety. Czyli czas na zmianę turbo. Wiesz, to też jest na seryjnym kolektorze, chociaż nie no, gdyby to było na jakimś singlu, no to ten kolektor to tam nawet 600 koni obrabia ogólnie, nie? Ale tutaj widzisz, zobacz, 5400 i później wszystko leci na łeb, nie? Tak to dokładnie widać po prostu. Dobra, zobaczymy jeszcze. A doładowanie trzyma, bo on cały czas ma 1,4 górą. Więc to nie jest tak, że boost pada sobie w tym momencie, tylko wiesz, to jest napompowany stały cały czas. To jaki jest mechanizm tego, że jest doładowanie, a moc spada? No wiesz, tutaj mamy malutkie dłubki też przecież, to wszystko jest zatkany motor tak naprawdę, no nie? No bo zobacz, masz interkulery, duże rorowanie, wszystko, wiem, że część, dlatego tyle generuje, też trzeba tu ich pochwalić, wiesz, spoko, bo to są seryjne turbospężarki z większymi wilnikami zimnymi, tak? Więc jakby widać, wydajność jest większa, no ale dłubki zostały te same, co były generalnie, także co widać na wykresie po prostu, prawda? Stoi. Troszkę się teraz podniosło, zobaczymy. Chciałem strasznie dużo beny zdjąć na górze, wiesz, bo... Ale jest, no, będzie lepiej teraz troszeczkę. Spoko. Jakie zmiany wprowadziłeś? Troszeczkę zapłonu jeszcze. O, otworzył nam bramę, będziecie lepiej widać. I co? No niestety nie możemy tego jakoś wysoko kręcić, no kurde. 6 koła to taka, wiesz... A co z zapłonem robiłeś? No przyspieszałem, no co można robić z zapłonem? No cofać w tym wypadku. Pierw cofaliśmy, teraz byś przyspieszył. Nie, to tak wiesz, delikatnie, także Aha. zobaczymy, jeżeli coś... Chciałbyś tą górę poprawić? No troszeczkę, tak, żeby chociaż jeszcze tak do tych 6 koła utrzymał, to będzie git, ale widać, że tu żeliwka są małe i po prostu trzyma, nie? Także po EGT by było wszystko widać, bo bym widział jaka jest temperatura, bym wiedział po prostu co się dzieje, no ale nie ma, więc... Niestety nie mamy. Więc pojedziemy na tym, co Sąd EGT. jest. Dobra. Czas na zakończenie. Kamilu, nasz stroicielu. Zrobiłem co mogłem, naprawdę. Tak. Starałeś się? Tak, Potwierdzam, bardzo. potwierdzam. Jak wyszło? Opowiadaj. Znaczy jak na Twinę to wyszło... O, Oj, Nie dotykaj. Moc zniknęła. no dobra, widzisz? to trzeba Czekaj, gdzie teraz indziej dotknąć może. zaraz wróci. A dotknij jeszcze raz. Spróbujemy, no ale... Nie, indziej. pogarsza sprawę. Czekaj, wiesz co, w jakim to filmie było? Interstellar, pamiętasz? No. Struny co się przewalał, tak. No dobra, jest, zaraz wydrukujemy. 470 koni, tam było przynajmniej. 642 Doładowanie Newtona. takie narastające z 1,2 na 1,4 bara. Natomiast od 5600, 700 już tak naprawdę nic się nie działo, więc dlatego tak nisko Zdycha. zakręcono. Okej. To są twiny niestety, nie? Są seryjne housingi żeliwne, także no tam jest dość ciasny. No ale zobacz, Przechodzi, zobaczcie, nie? Newton zrobił naprawdę męskiego, moim zdaniem, jak na no. Twinę, tak? No to wyszło dobrze. Ogólnie specyfikacja wydaje mi się, że na streeta... Na streeta spoko. Spoko, co? Jakie twoje zalecenia, gdyby chcieć iść dalej z mocą?
Znaczy no na pewno wrzucić jakiegoś singla, no bo tutaj z tymi twinami, no to co możemy zrobić więcej? No, kurde. Reszta obrobi? Bez problemu. Tak? No. Intercooler do lotu, wydechy, wszystko jest tutaj jak należy. Także. Właściciel ma w planach zmianę turbo? Właściciel zobaczymy, no ogólnie wyszła fajna moc, zobaczymy czy się oswoi z tym i pojeździ 2 tygodnie, 2 miesiące i stwierdzi, że za mało. Jeszcze cały czas jest opcja alkoholu. No zobaczymy, na razie musi to przejść pierwszą rejestrację w kraju, czyli w Norwegii. A kiedy wóz wyjeżdża do Norwegii? Co, myślę, że na koniec tego tygodnia znika od nas. Pojawiła się moc. Wraca. 570 Moc wraca. Dobrze, jak będzie okazja się przejechać, to się przejedziemy, zmierzymy czasy. Dzisiaj co prawda pada, ale do Poznania daleko nie mam, więc mogę się kopznąć do Was. Była okazja wprowadzić chłopaków, którzy dokończą mini. Tak, ja Także tylko dodam, że chłopaki się nazywają Goats Racing. Goats Racing? Tak, tak jak jest tutaj napisane? Tak, przy całym natłoku zapomnieliśmy się przedstawić. Kończymy ten odcinek, 5. Jak się uda pomiary zrobić, to dogramy jeszcze pomiary. Jaki czas obstawiasz? 11,5. No, jesteś blisko, ale jesteś pesymistą. Co ty? 10,7. 10,76. Wiesz co, no moc może jest jaka jest, bo 470 koni, ale tu no niut gniecie niemiłosiernie. Mamy krótki dyfer, bo relatywnie w sumie jedziemy pierwszy raz, nie jadę tak szybko. Możemy spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz możemy spróbować. Ja jeszcze zobaczę, z tą przepinkę mogłem zrobić troszeczkę lepiej, ale powiem Ci szczerze, że kurde... Dobrze jest. Aj, znowu. Ale dobry czas miałeś 100-150. Już! No, znowu poprawiłeś. Nie rozmienimy dychy, co? Nie, 10,27. Kurwa, Dobrze. Duś go do końca teraz. Jest! nie wiem? 10,00. Dobra, starczy, bo... Ale dobrze, fajnie było. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Wróciliśmy z pomiarów w Niemczech. Tak. 10.00 100-200 w 2 osoby. Tak, z 2 biegami po drodze, 3/4 i 4/5, także faktycznie dyfer jest troszeczkę krótki. Wymyśliliśmy, że gdyby można było robić flat shiftem Tak. oraz jakaś procedura startowa by była. To byłoby lepiej, a czemu nie możemy? No mamy oryginalne JDM-owe turbiny, które mają ceramiczny wirnik na stronie gorącej, więc jakiekolwiek strzały i różnice ciśnień. Także fajnie, pomęciliśmy ją, także mega fajna powtarzalność, także... Wóz w tym tygodniu leci do Norwegii. Na koniec tygodnia, czyli prawdopodobnie w piątek będzie laweta, a my jeszcze musimy porobić jakieś pierdółki, typu dopiąć blecha, gdzieś tam jeszcze rozkminić ten nawiew, bo dalej mamy z tym problemy. No i w sumie tak z grubsza mamy wszystko zrobione, auto jest praktycznie gotowe. Fajnie się udało to wystroić, auto zadowoleni? jest zadowoleni. Znaczy, ja się nastawiałem na trochę więcej, ale może po prostu mnie poniosła wyobraźnia, ale i tak uważam, że 470 na 2 twinach to dobry wynik, zajebisty wynik. Ja wierzę Kamilowi, bo twierdził, że to był rekord w jego wykonaniu, jeżeli chodzi o twin. Ja też powiem Ci, że nie słyszałem, żeby gdzieś coś więcej niż 400 plus, jakieś tam takie 400 plus z górką, tam 410, 15, 20, to jest, nie? Tym bardziej, że no, turbinę mamy seryjną, nie? Jest 20% powiększona strona zimna, no bo nie dało się dobrać koła kompresji, bo po prostu nie występują numery na tych oryginalnych turbinach, jest tylko napisane T16 bodajże Toyota i to wszystko, żadnego numeru, nic, więc nasi majstrowie od turbin mieli nie lada zagwozdkę, no i w sumie zdecydowaliśmy się, że w sumie no, wypadałoby troszeczkę to powiększyć przy okazji, no, i tak wyszło. No, i tak zdecydowanie jakby to żeliwo seryjne, które jest tam na zejściu 2 w 1 z turbin, ogranicza nas dużo nas ogranicza restrykcyjnie, bo tam jest bodajże 65 mm w pewnym momencie zwężka. No nie możemy tego na razie przeskoczyć. Niech Bóg da, że auto do nas wróci niedługo
i wtedy pokażemy, co piec powinien przyjąć. No dobra, to co, tym pozytywnym akcentem kończymy. Zdecydowanie. My się spotkamy jeszcze raz albo przy okazji Mini, albo Tak, przy albo okazji przy okazji, tak. dogrywki z Suprą, co nie? Zapraszamy, słuchaj, wiesz gdzie jesteśmy, już u nas byłeś, także... Tak jest, zbijamy piątki, pozdrawiamy Dziękujemy widzów, bardzo. trzymajcie się, Pozdrawiamy hej, serdecznie. tobie również, Cześć, Michał, wstydziochu. na razie. Cześć.